Czy 75 we Francji to najbardziej malownicza autostrada we Francji? Na mnie robi takie wrażenie, że postanowiłem wam o tym opowiedzieć. To niemalże 400 km od Clermont-Ferrand po Béziers, przecinająca masyw Wyżynę Górską z zapierającym dech w piersiach krajobrazem, usiana masą założeń, miejscowości, które mają około 3000 lat. Nie dość, że mają ciekawą historię za sobą, to jeszcze dają masę satysfakcji archeologom. Góry, doliny, jary, wąwozy i zamczyska. To wszystko mijamy. Zaczynamy od Clermont-Ferrand. A wpisało się w historię, gdzie w 1096 roku Urban II papież nawoływał do krucjaty w obronie Jerozolimy do Ziemi Świętej. I w wystąpieniu przed wiernymi po synodzie obiecał wiernym zbawienie grzechów, odpuszczenie win wszelakich i dla wszystkich było to nie lada kąskiem, a między innymi dlatego, że drudzy, trzeci, czwarci synowie wielkich tego świata i rycerstwa nie mieli możliwości dziedziczenia czegokolwiek, bo cała scheda przypadała pierwszemu. Czyli de facto krucjata była tak naprawdę ziemią obiecaną, tak jak Ameryka. Zwyczajnie start od nowa, reset. Część wiernych udała się do Genui, gdzie przeprawiła się statkami do Ziemi Świętej, do Jerozolimy, a z kolei biedota musiała Morze Śródziemne obejść dookoła, żeby udać się do Jerozolimy. I ten marsz kosztował życie ponad 200 000 istnień wiernych. My znamy taki marsz z własnego doświadczenia, ze względu na to, że armia Andersa uciekła spod ruskiego buta i z Rosji przez Azję udała się do Afryki, gdzie walczyła, a między innymi o wyzwolenie Monte Cassino. Ale wróćmy do 75. 75 to 6 wiaduktów, bodajże 2 mosty i 3 tunele. I jednym z takich wiaduktów, który przecina jeden z kanionów, to jest wiadukt Eiffla. Ciekawym miastem na naszym szlaku jest Millau, które ma za sobą 3000 lat istnienia. I są tutaj z bardzo dużym sukcesem prowadzone prace wykopaliskowe, gdzie między innymi odkopano zakład ceramiczny. To byłby dosłownie chyba miód malina dla naszej archeolog w szpilkach. Pozdrawiam. A w sercu miasta zachowana wieża królów Aragonii, dzwonnica, jedna z katedr Notre Dame z bardzo ładnie zachowanymi freskami oraz część mostu, na którym jest zachowana strażnica do poboru myta. No i oczywiście rynek w układzie gwiaździstym, co jest typowe dla Francji, a skutkowało tym, że budynki były budowane w trójkąt. A wije się tutaj ze swoimi rozlewiskami rzeka Tarn. Gdy sam przemierzam 75, bardzo lubię stawać na Totalu Keilar. Jest tu obok taka też historyczna miejscowość ze wzgórzem. Na tym wzgórzu jest XII-wieczna kaplica, a w szczyt wzgórza to krzyż. Tak jak na Giewoncie. Na tym szczycie wzgórza jest taras widokowy, na którym są umieszczone tablice, gdzie wejdziemy do góry, widzimy po prostu panoramę i oddalone od nas szczyty. Te szczyty są oznaczone, nazwane. Jest pokazana, jaka jest odległość kilometrów do tych szczytów oraz jak one są wysokie. Widok jest na całą dolinę, widać po prostu bardzo daleko. Jak trafimy w dobrą, słoneczną pogodę, to warto się udać tam po prostu zwyczajnie z aparatem i to nagrać telefonem czy czymkolwiek, robi wrażenie. I kolejnym takim miejscem jest Sévérac-Aveyron, gdzie przy ślimaku 75 i 88 jest Total, z którego widać wzgórze i ruiny zamku Sévérac-Aveyron. Wzgórze z zamkiem widać z bardzo daleka, a z kolei w nocy jest tak podświetlony, że świeci niczym latarnia, nie sposób pominąć. Z parkingu Totala mamy na ruiny zamku i podgrodzie około 2 km.
a z kolei po zdobyciu zamku zostaniemy nagrodzeni niesamowitą panoramą. Jak już zdobyliśmy jeden zamek, to możemy zdobyć miasto templariuszy Aveyron. Z templariuszami rozprawił się król Francji Filip IV, który nie chcąc płacić długów pomówił zakon o herezję. Z punktu widzenia historii zakon templariuszy postrzegamy bardzo pozytywnie, w zupełnym odróżnieniu do zakonu krzyżackiego, który najpierw uciekł z Ziemi Świętej do Malty, a następnie ściągnął go nam na kart Konrad Mazowiecki. Był to jeden z największych błędów w historii Polski. No tak, ale wróćmy na chwilę do naszej 75. Taką równoległą drogą do 75 jest z Lyonu do Marsylii siódemka. Ta z kolei biegnie przez Grenoble, Avignon, Marsylię i dalej po Nicée. Sposób tutaj nie wspomnieć o Avignon, gdzie w średniowieczu po rozpadzie kościoła Avignon przez 1,5 wieku niemalże był siedzibą 13 papieży. I teraz wiecie, skąd w takim Clermont-Ferrand wziął się w średniowieczu papież. Ale Avignon to niesamowite miasto. Jest tam pałac papieski, jest stare miasto, są zachowane mury miejskie. Jest to po prostu niesamowita, bardzo piękna metropolia i bardzo, bardzo warta zwiedzenia. Wojny dla Francji były bardzo łaskawe, stąd obfituje ona w bardzo dużo zabytków godnych uwagi i zwiedzenia. Bardzo chętnie wrócę do Avignon, żeby je nagrać, z tego względu, że zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie. A opowiadając o Avignon, od razu myślami wracam. Wspomnienia przywołują Santiago de Compostela. Santiago de Compostela w Hiszpanii. Ale z kolei Santiago de Compostela przypomina mi swoją architekturą Częstochowę. Dobra, zejdźmy na ziemię i wróćmy do naszej 75. Wróćmy z powrotem do naszego Mila. No przecież nie w sposób wspomnieć o najwyższym w Europie wiadukcie Millau, który biegnąc po łuku ukazuje nam z tej wysokości niemalże z perspektywy ptaka panoramę na otaczającą nas dolinę i położoną nieopodal miasto Millau. Do niedawna Millau był najwyższy na świecie, ale niedawno wyprzedził go chiński wiaduk, który jest prawie 200 metrów wyższy. No nie ma co ukrywać, budowa jest bardzo reprezentacyjna. Pochłonęła 400 milionów, a sama budowa bramek to koszt 20 milionów euro. W tym miejscu każdy zostaje mimowolnie scenografem i reżyserem z tego względu, że są 2 airy, 2 parkingi z tarasami widokowymi, gdzie można po prostu zostać filmowcem. A tak jak wspomniałem wcześniej, Santiago de Compostela to jak polska Częstochowa, to z kolei Avignon jest francuskim Watykanem, a Wielki Masyw to Narodowy Park Cevenów. Jest na nim Puy de Sancy, to jest najwyższy szczyt w tym parku i z kolei pozostałości krateru wulkanu to Mont Dore. Moje drogi bardzo często prowadzą przez Wielki Masyw, bo 106 leci do Nicei, 102 leci do Lyonu, 88 odbija z kolei w kierunku tutaj na Limoges, na Toulouse. A z kolei na dole rozwidla nam się na Perpignan, na Montpellier. Na Perpignan to jest tutaj w kierunku na Janguere, na Barcelonę, a Montpellier tutaj w kierunku na Marsylię. Jest dużo dróg, do których mam sentyment. To jest na przykład 47 we Włoszech, to jest Trident, 502, bardzo niebezpieczna 902 między Brianconem a Genewą. Są tam zakręty śmierci w wyniku przegrzania hamulców. Kolejną taką drogą jest przełęcz przez Pireneje pomiędzy Toulousą a Saragossą. Taką drogą też jest droga z Nicei do Turynu, gdzie 180 km jedzie się ponad 8 godzin. Taką drogą będzie też wąwóz z Nicei na Gap. Mam nadzieję, że Wam się podobało i pomimo moich notorycznych błędów stylistycznych spowodowanych stresem mi to zwyczajnie wybaczycie. A ponadto zapraszam Was, żebyście pisali w komentarzach, jakie drogi zrobiły na Was wrażenie, które są Waszymi ulubionymi. Uda mi się w najbliższej przyszłości nagrać film z Carcassonne z zamku i spod zamcza.
A jeżeli zostaliście do tej pory, to wiecie, co zrobić z łapką. Miłego dnia.